trzeba tak iść. Zaczynają się schody. Trzeba się zacząć wspinać, a skały są śliskie. No i tutaj się zaczynają największe schody. Tu już jest ściana, gdzie się trzeba wspinać. Także chowam telefon i ruszam. Powiem wam, że jestem naprawdę zachwycony tym widokiem tutaj. Powiem wam, że tutaj mamy teraz najgorszą ściankę, że ludzie na linach wchodzą. Nie mam jak przejść, normalnie taka rzeka płynie. Siemanko, pozdrawiam serdecznie z pięknego Rio de Janeiro. Zaczynam swój kolejny dzień w tym pięknym mieście, w jednym z moich najbardziej ulubionych miast świata. Tam z tyłu, Jezus, jeśli nie widzieliście jeszcze pierwszego odcinka, zapraszam serdecznie. Fawela. Dzisiaj zabiorę Was w bardzo fajne miejsca, żebyście zobaczyli, jak piękne jest to miasto. Góra Gavia. No, już jestem. Z Pawłem się poznaliśmy 3 lata temu, jak byłem pierwszy raz w Rio. Gdzie dokładnie? Wchodzimy na Pedra da Gavia, to jest największa na świecie, największa monolityczna struktura kamienna. Ponad 700 metrów bezpośrednio wychodzących z morza. Także nie ma drugiej takiej skały na świecie. Za chwilę zacznie się robić stromo. Będzie no ale co to dla nas, nie? Jak będzie co nagrywać. No, ile mamy ogólnie do góry? No, napisane jest 3 godziny, dla nas to będzie około 1,5 godziny. Max. Maksymalnie. Takim tempem jak idziemy, to na pewno. Spokojnie. Fajnie się idzie, bo dookoła tylko dżungla. Jednak to słońce nie dociera. A zresztą i tak pogoda jest teraz fajna. Jest około 20 stopni, także jest naprawdę dobrze. No i zaraz zobaczycie z góry, znaczy zaraz, za godzinę ponad, jak piękne widoki tam są. Jeszcze wziąłem drona, trochę polatam. Będzie dobrze. No i tak wygląda trasa jak na razie. Zobaczymy, jak będzie później. Ale całkiem przyjemnie się idzie. No i małpy się pojawiły. O, ile jest. No i zaczynają się schody. Trzeba się zacząć wspinać. A skały są śliskie. Są jeszcze wilgotne. Tędy nie będzie szybciej? Chyba będzie. Tam dalej trzeba już po łańcuchach wchodzić. Ale widok się już zaczyna robić super. Tempa mamy dobre. Koszulka na górze będzie do wykręcenia. Trzeba było się wspiąć. Ale patrzcie to. Z góry to będzie tak niesamowity widok. To jest... Można się wody napić trochę. Tak, czysta? Jest czysta. Górska? Bezpośrednio ze źródła, ale my idziemy w górę. Coraz ciekawiej. Dobra, zaczyna się robić jeszcze bardziej ciekawe. To jest 844 metry. 844, tak? Tak, 844. No, 844 metry. Wczoraj byłem na Chrystusie, to było coś 700, czyli tu jest jeszcze wyżej. To jest najwyższy taki w Rio? Najwyższa ta skała? Czy jest jeszcze wyżej? Jest większa góra w Rio, ale
no ta jest specjalna, bo to jest jednak góra samodzielna. Tak, że jest samą skałą, taką co... Sama skała, tak. Jeszcze kawałek na szczyt. Powiem wam, że wejście to wejście, pół biedy. Po tych 10 km co rano zrobiłem, to już trochę czuję. Ale piękny widok. Zobaczycie, jak to będzie z góry. Wow. Widać. Wylatuje stamtąd paralotnia. To jest największy w Brazylii punkt skoków z paralotni, ogólnie rzecz mówiąc. No Także widać, pięknie leci. co 5 minut ktoś leci i później lądują tam w samym dole przy polu golfowym. Jest piękny lot. A jak ta plaża się na dole nazywa? To jest plaża São Conrado, Świętego Konrada. To jest bardzo bogaty tutaj real estate przy samej faweli, największej faweli w Brazylii, czyli Rocinha. Rocinha, tak? Także to jest tak, świat kontrastu. Niebezpiecznie tam? Czy ta Jest niebezpiecznie, bez przewodnika się nie chodzi. Tak. I tam po drugiej stronie Vidigal, tak? I po drugiej stronie jest Vidigal i w tle już mamy Copacabana i Lagunę Rio de Janeiro. Pięknie. Dobra, chodźmy dalej. Albo chodźmy sobie zdjęcie tam zrobię jeszcze. To chodź. No tutaj zrobiliśmy, znaczy tu jeszcze nie zrobiliśmy zdjęć, bo duża kolejka jest. Ale tu robiliśmy. Chłopaki nam pokazali, jak zrobić fajnie. Także zapraszam na mojego Instagrama, zobaczycie tam wszystko. Ruszamy dalej. Tam z tyłu to też jest dalej Rio jeszcze? Tam daleko? Tak. Po prawej stronie jest miejsce, gdzie była olimpiada. Całe centrum olimpijskie. Z lewej strony jest Pacha i Recreio. My tutaj leciliśmy nad tą całą plażą chyba, tak? No właśnie. Moi drodzy, szybka przerwa w nagrywkach, w treningach brazylijskiego jiu-jitsu i chciałbym wam zaprezentować Blendigo 3. Jak wiecie, Blendigo lata ze mną, bagaż podręczny wszędzie, nie ma problemu. Ja latam tylko z bagażem podręcznym, bo sobie nie wyobrażam podróżować z dużym bagażem. Za tyle lotów, ile ja robię, to po prostu bym wydał majątek, dlatego zawsze tylko 8-9 kg i lecę. Ale miejsce na blendy się znajdzie, ponieważ robię w nich zawsze pyszne szejki. Dodatkowo pamiętajcie, że jak będziecie chcieli sobie kupić Blendigo 3 w świetnej cenie, a jest naprawdę świetny, to wam gwarantuję, kruszy lód, wchodzi 550 ml, każdy znajdzie fajny kolor dla siebie, bo jest 10 do wyboru. Możecie na niego dostać zniżkę 20% na hasło Wojownik20, na dole znajdziecie link. Do przygotowania mojego proteinowego szejka, który muszę mieć po treningu, blender, woda i oczywiście białko wojownika. No i zaczynamy. Ekspresowego szejka. Przygotowanie trwa mniej niż 30 sekund, przynajmniej się postaram. Szybko. Próbuję. Miareczka. No dobra, dzisiaj tam dwoje. Czekajcie, bo się zacząłem denerwować, już się nie chcę zakręcić. Jest. Najlepszy barman z Phuket. Wyśmienite. Polecam serdecznie Blendigo 3. Pamiętajcie jeszcze raz na hasło Wojownik20, zniżka 20%. Oglądamy dalej. No i tutaj się zaczynają największe schody. Tu już jest ściana, gdzie się trzeba wspinać. Także chowam telefon i ruszam. Powiem wam, że nie ma co gadać, ale zaczęło się naprawdę dość stromo robić. Bez sprzętu. Jest niebezpiecznie. Chłopak rzucił linę, żeby nam trochę pomóc. To wejść do góry. Powiem wam w ogóle, że miałem dzisiaj iść też na mecz Flamengo, miejscowej drużyny, bo grają derby dzisiaj. Kolega mi mówił, że trzeba uważać, bo może być niebezpiecznie, bo jednak to derby. W Brazylii kibice niejedno potrafią. No ale niestety koleżanka nie załatwiła biletów. No powiem wam, że tutaj bez tej liny teraz byłoby ciężko. Fajnie. Nie spodziewałem się takiego fajnego wyjścia.
Na inne górki jak szedłem, to aż tak hardkorowe to nie były. Także fajnie. Coś nowego. To jest najciekawsze. Góra w regionie. No i jesteśmy na górze. Powiem wam, że końcówka też była mocna. Bo najgorsze jest to, że jest ślisko. Skały są mokre, ale mam adidasy. Jeszcze białe. Znaczy już białe nie są. 40 minut razem z naszymi przerwami. Godzina 40, no to czy godzina 30 mniej więcej. Dobrze poszło. Patrzcie, ile tutaj ludzi się spinają. Patrzcie, jaki piękny widok. O, sorry. Cudownie. Warto było. Powiem wam, że jestem naprawdę zachwycony tym widokiem tutaj. Pięknie, po prostu pięknie. Bardzo warto. Trzeba uważać oczywiście, bo tu już jest przepaść. Ale bardzo warto. A jutro? Jutro idę z Bellą właśnie na ten szczyt. Kiedyś już tam byliśmy, tam się właśnie wchodzi z faweli Vidigal, wchodzi się jeszcze wyżej i się jest tam na szczycie. Także fajnie, że codziennie jeden jakiś. Gdzie jest Jezus? Muszę się przyjrzeć. O, tu jest... Gdzie to jest? O, tutaj. Tu jest Jezus, tu byłem wczoraj. Dzisiaj jestem tu, a jutro będę tu. Dobra, idę teraz zrobić jeszcze zdjęcie w kolejne ładne miejsce. Tutaj się wchodzi właśnie na tą skałę. Pięknie to wygląda. Dobra, idę tam do Pawła na chwilę zobaczyć. Zdjęcie i tak muszę go prosić. Dobra, chyba jakieś filmiki. Patrzcie, jak sobie leci. Dobry wariat. Powiem wam jeszcze ciekawą rzecz jedną. Tutaj ogólnie, tu na dole bogata dzielnica. Tu bardzo bogata dzielnica. A od razu za nią największa fawela w Rio de Janeiro. Kolejka się zrobiła, żeby zejść na dół. Powiem wam, że tutaj mamy teraz najgorszą ściankę, że ludzie na linach wchodzą. A musimy teraz zejść jakoś na dół. I jesteśmy już na dole. Powiem wam, że po porannym biegu 10 km to czuję. 7 km. 7 km. Tak. No to już dzisiaj jest zrobione 17. Ale dzisiaj fajnie tutaj w Copacabanie. Ulica zamknięta, wszyscy sobie tutaj chodzą. Tam się imprezka już zaczęła. Powiem wam, że troszkę jestem zły, bo chciałem dzisiaj iść na mecz na Maracanę. Najbardziej sławny stadion w ogóle chyba jaki jest. Stadion, na którym kiedyś 200 000 kibiców po prostu było na meczu finału mistrzostw. Akurat dzisiaj gra Flamengo, jeszcze jedna drużyna, a teraz grają. No i niestety nie miałem z kim iść. A samemu średnio. Chociaż powiem wam tak, tutaj rozmawiałem z Pawłem w okolicach Copacabany
Podobno bezpieczeństwo się bardzo, ale to bardzo poprawiło. Że co jakiś czas stoi po prostu policja, kontrolują, że władze zaczęły walczyć z tym, żeby było bezpiecznie po prostu, żeby turyści się nie bali przyjeżdżać. I wydaje się całkiem spoko. Wszyscy w każdym barze oglądają mecz. Derby Rio. Dwie drużyny właśnie z Rio między sobą grają. Tam się już impreza zaczyna, ale to może trochę później pójdę. Ta plaża Copacabana to jest tak ogromna, że jutro jak będę miał czas, to przyjdę tutaj bardziej w dzień, chociaż już mamy plany na rano. Czyli idziemy właśnie z Bellą, no jeszcze z kimś na kolejny punkt widokowy, taki piękny. Ale to się wszystko okaże jutro. Fajna imprezka, ale nic nie rozumiem. Chyba muszę po prostu wziąć sobie jeden lokalny drink. Wtedy będzie łatwiej. Myślę, że to na pewno zadziała. O, tutaj robią zadyszkę. No i elegancko. Gotowy, lokalny drink. O, jeszcze dolewa. Od serca 4 dał. Ale mi zrobił. Bo to nawet po portugalsku pogadam z kim. Jak na takim festynie trochę tu jest. Serio. Myślałem, że tu będzie fajna techniawka leciała jak na festiwalu jakimś. Niestety nie. Ludzi to jest tutaj wszędzie tyle, że po prostu szok. Nie wiem, skąd oni wszyscy idą. Zamówiłem sobie właśnie przysmak, czyli deser z jagód acai. Przy acai, ale mówi się acai. Daj do tego taką bułeczkę dobrą. Ja. Ale Flamengo wygrywa 5-1. Przegrywali 1-0, a już jest 5-1. Tak, żałuję, że mi się nie udało tam iść. Na stadion prawdopodobnie jutro pójdę. Można po prostu przyjść odwiedzić, ale być na meczu to jest coś. No ale niestety, może jeszcze będzie okazja kiedyś w życiu. Siemanko, zaczynam kolejny dzień w Rio de Janeiro. Dzisiaj bez biegania, dzisiaj akurat siłownia, ponieważ idę później z Bellą i z znajomymi na punkt widokowy. Już się otwiera. Ale mi tu szybko leci czas. Naprawdę myślę, że na takie Rio to 2 tygodnie to trzeba mieć co najmniej. Ale fajnie go wykorzystuję i to najważniejsze. No, ja już idę łapać taksę i zaczynamy kolejny dzień wejściem na kolejny punkt widokowy. I dzisiaj prawdopodobnie stamtąd będziemy zlatywać. Ale to się okaże na miejscu, jak tam z wiatrem. Czy można w ogóle. primavera, con aire puro que libera mi corazón. No, powiem wam, że robi się już coraz cieplej, ale to tak jest to w porównaniu do tego, gdzie byliśmy wczoraj, co widzieliście na początku filmu, to tutaj to jest nic. Patrzcie, jak tu na dół schodzą po skałach. Właśnie tutaj fawele jak zaczynały rosnąć, to robimy na górach i po prostu się dobudowuje.
ta górka w porównaniu do tej, co byliśmy wczoraj, to jest spacer po prostu. To jest rozgrzewka tego, gdzie byliśmy wczoraj. Ale jeśli będziecie w Rio, to polecam wam zaliczyć wszystkie góry. Totalnie wszystkie. Zeszliśmy już, jesteśmy w połowie faweli Vidigal właśnie. I to postaram się tutaj przyjechać dla was, nagrać materiał z faweli. O ile się uda. Właśnie idziemy już do miejsca, gdzie będziemy zaraz startować. I jesteśmy, wczoraj wam pokazywałem, znaczy na początku tego filmu, jak ludzie latali właśnie z jednego miejsca. No to jesteśmy dokładnie w tym miejscu. A będę leciał w ogóle z panem, który od 38 lat lata. On był jako pierwszy, który tu wprowadził to do Brazylii i miał żonę Polkę. Jest na polskie słowa. Był w Polsce parę razy. 2 córki ma, chyba jakoś tak mi mówił. Jedna była w Top Model. Czekamy sprzęcior, ale my będziemy lecieć akurat na spadochronie. Nasze spadochronie. No. O, tutaj zaraz startują kolejni. O, ale będzie widok. O, a my tutaj stąd będziemy startować. Tu się będziemy rozpędzać i stąd będziemy lecieć. No, a ja będę leciał z tym panem, który mówi po polsku. I say I'm lucky because I'm flying with you. You speak Polish. You was the first here. This is Malutki. malutki. Nie mogę bardzo powoli. But you understand Polish. Yes, understand. Powiem wam, że z takimi widokami to będzie coś cudownego. No, a przed chwilą byliśmy dokładnie tam, na górze. Tam. O, falisz playing? Ale będzie. Ostatni raz leciałem z Pablem. 1, 2, 3, go. Stop. Stand up and go. Stand up, go. Welcome to the planet. Thank you so much. Fajny lot, naprawdę, widok niesamowity. Piękny lot, naprawdę piękny. Szybki, bo w sumie lecieliśmy może z 10 minut, ale naprawdę petarda. Patrz, jaką pan ma czapkę. Polska. Ta plaża jest taka piękna tutaj, w ogóle totalnie od Copacabany odbija. I w ogóle tutaj, wiecie, to jest taka bogata dzielnica. Fajnie wiedzieć. Następnym razem się tutaj zaczynamy, bo to jest dużo bardziej spokojnie. Ja tu dobrze spędzam czas. Szkoda tylko, że Ali nie ma, bardzo szkoda. Bo już normalnie nie mogę się doczekać, aż przyjedziemy do Rio razem. Żeby mi mógł pokazać to miasto. Ja już będę tutaj 3. raz. Można powiedzieć, że będę lokalcem. Nie no, żartuję oczywiście. Ale wiecie, no co nieco już będę wiedział o tym mieście. Już będę mógł jej naprawdę fajnie pokazać. No, a tutaj sprzedałem jakieś rękodzieło, wszędzie wzdłuż plaży. Pan drinki nosi. How much? Alcohol 55 i 0. 50. Passion fruit, grape i watermelon. Watermelon? Watermelon. How much? 55 i 0. No i to jest klimacik. Idziecie sobie plażą. Drina wam przyniosą. Tutaj w Rio już wcale nie jest tak niebezpiecznie, jak było wcześniej. Że naprawdę, wczoraj zresztą Paweł mi to samo powiedział. Że zaczęli tutaj kontrolować bardzo to, co się dzieje, żeby turyści nie bali się przyjeżdżać, bo jak słyszałem, jaka mała liczba turystów w ogóle tutaj przyjeżdża w ciągu roku. Paweł mi coś powiedział, że chyba coś około 7 milionów na taki kraj. Ciężko mi w to uwierzyć tak naprawdę, że aż tak mało, no ale może też dlatego, że ludzie się po prostu boją. No i myślę, że na pewno Rio ma taki potencjał
że mam nadzieję, że będzie tutaj naprawdę coraz bezpieczniej i coraz więcej ludzi będzie przyjeżdżało. Niesamowicie piękne miasto. Góry, morze, piękne plaże. Brazylijskie pośladki, ale wielu z Was się myli. A to tak ktoś lubi, to czemu nie? O, helikopter leci. Za 3 dni też będę leciał. Ale piękne niebo się zrobiło. Z takimi małymi chmurkami. Do wyjazdu trochę jeszcze zostało, ale kupiłem już magnesiki. Brazil. Zobaczcie, ile ludzi już na zachód słońca czeka. Też tam idę, bo tam jest naprawdę świetne miejsce widokowe. Patrzcie, jest 17:30, a od jakichś 15 minut ciemno, totalnie. Świeży kokosek. Não tem uma coisa certa. Ogólnie wam powiem tak. Wieczorami tutaj chodzi się jak się chodzi. Wiadomo, lepiej w dzień. Ale jeśli nie chodzicie po miejscach, w których nie powinniście, to nie jest wcale tak źle. Wszędzie są ludzie i tak dalej. Także ktoś mówi, że tu jest na maksa niebezpieczne, to się bardzo myli. Jeśli wy pójdziecie w nocy na fawelę, oczywiście nie jesteście u siebie, jesteście na faweli. Ale w normalnych miejscach ludzie trochę za bardzo dramatyzują z tym Rio, że jest tak jakoś nie wiadomo jak niebezpiecznie, jakby tu każdego po prostu okradali i mordowali na ulicy. Wcale tak nie ma. Powiem wam, że na przykład teraz, jak jestem takim bardziej doświadczonym podróżnikiem niż jak byłem tutaj ostatnim razem, to widzę po prostu taką różnicę, że szok. No ale to tak naprawdę to wszystkiego trzeba doświadczenia. No i dobra, przyjechałem już na Lapa. To jest też taka dzielnica turystyczna, gdzie ludzie przyjeżdżają. Wieczorami są tu całkiem fajne imprezki, szczególnie w weekendy. Miałem okazję tutaj się pobawić z Bellą i Jezusem ostatnim razem, jak byłem. No i przyznam, że było naprawdę fajnie. Sprzedają rękodzieła. To jest naprawdę fajnie. Jak będziecie w Rio, to oczywiście bardzo, bardzo wam polecam sobie tutaj przyjechać. Zobaczcie, jakie to jest piękne. No, schody Celerona. Właśnie chilijski artysta je tworzył. Tutaj jest nawet... O, tutaj możecie zobaczyć. Właśnie, o, to zdjęcie wam chciałem pokazać. On przez to, że po prostu w podziękowaniu tutaj dla Brazylii tylko przyjechał, chciał stworzyć schody w barwach właśnie brazylijskie flagi, które możecie tam dalej zobaczyć. I tak po prostu ten projekt się toczył. Przez 23 lata on cały czas to ulepszał, że powstało coś tak pięknego. Podobno umarł też na tych schodach. Zaraz wam pokażę, bo tutaj gdzieś jest jedna kafelka związana z Polską, bo tu ludzie z całego świata mu przywozili właśnie płytki. Czekajcie, gdzieś ją zaraz znajdę. Ja już ją tu kiedyś widziałem. No, one mają 125 metrów długości, 215 stopni i ponad 2000 płytek z różnych 60 krajów tutaj jest. Ludzie naprawdę tu mu przywozili te płytki, jak zobaczyli, jaki to jest wielki projekt. Gdzie jest ta z Polski? Moi drodzy, nie rezygnuję. Chodzę i rozglądam się mocno, żeby znaleźć. Fajnie by była jakaś podpowiedź, to wtedy by było na pewno łatwiej, ale niestety się to nie udało. Kurczę, a że ja mam dobrą pamięć, ale krótką, to też jest mój problem właśnie.
O, tutaj jest król z tego. Byłem w tym kraju. To malutki kraj. Swaziland, dokładnie. Nie no, znalazłem Swaziland, gdzie mieszka tak mało ludzi, a nie mogę Polski znaleźć. Tutaj powiem wam, że dzielnica jest naprawdę mocniejsza taka. No i przyjechałem na dzielnicę Flamengo, żeby pójść porozmawiać do klubu, w którym trenowałem kiedyś przed miesiąc na Wajuniu. Będę się tam z trenerem spotkać, teraz z nim pogadać o treningu, na który przyjdę jutro. O tym, że zaczynamy realizować projekt. Troszkę wam więcej opowiem. Pokażę wam, jak tam chłopaki trenują. Teraz aktualnie mają trening brazylijskiego jiu-jitsu. O, wróciły wspomnienia. Na tej ulicy byłem praktycznie codziennie. Tutaj z tyłu też jest boisko w ogóle, gdzie jest graffiti, gdzie namalowany Jose Aldo, czyli największa chyba brazylijska sława w UFC. Niekwestionowany mistrz przez wiele lat. Miałem okazję z nim być na macie. Właśnie tutaj trenuję w tym klubie, gdzie idę. Idziemy zobaczyć. Jestem właśnie w Upper. Jest klasa jiu-jitsu. Marlon, mój znajomy, z którego tu byłem ostatnio, poznałem go. Będzie teraz uczył Fight Club na Phuket. Przeprowadza się tam właśnie i on mi będzie pomagał. Będzie mi pomagał właśnie. O, w tą stronę źle. Nagrać tutaj z moim projektem. W ogóle dużo ciekawych rzeczy się dowiecie. Ja tu przyjechałem z powrotem pokochać jiu-jitsu, bo chcę wrócić do treningów. Chłopaki teraz sparingi MMA mają, a tu jest mocna grupa, wierzcie mi. Wiele razy leżałem. No, pogadaliśmy teraz tutaj też z dziewczyną, zawodniczka UFC, znaczy walczyła wcześniej w UFC, później miała raka piersi. Właśnie Bella mi opowiadała ich całą historię, jak wygrała z rakiem, trenuje dalej. Teraz bardzo ciężko znowu zaczęła trenować, chce wrócić znowu, żeby jej dali znowu szansę walczyć w UFC. Niesamowita przygoda. Znaczy przygoda, niesamowita historia, nie przygoda. Przygoda to źle zabrzmiało. Historia. I mam nadzieję, że jej się uda. Bo naprawdę, jak się wygrało z rakiem, to się już jest totalnym mocarzem. Ale mi fajne wspomnienia wróciły tu z tego klubu, naprawdę. Taki dobry czas tu spędziłem. Kiedyś przyjadę znowu do Rio. Jak będę miał jakąś taką walkę, że będę chciał naprawdę się mocno przygotować, kiedyś tu przyjadę znowu. Uwielbiam. Dobra, przyjechałem teraz do kolejnego miejsca bardzo, bardzo istotnego, ponieważ przyjechałem tutaj do człowieka, którego poznałem w 2014 roku w Tajlandii. Jest to trener mojego trenera, Murilo Bustamante. On był pierwszym mistrzem UFC, pierwszym brazylijskim mistrzem UFC, nie licząc oczywiście rodziny Gracie, ale poza nim, jak było to prawdziwe UFC, on pierwszy dostał pas. On ma koralowy pas w brazylijskim jiu-jitsu. Koralowy pas mają ludzie, którzy trenują więcej niż 40 lat jiu-jitsu. Jest to naprawdę wielki, wielki mistrz i mega się cieszę, że będę mógł też z tym potrenować. Już słuchajcie, chłopaki trenują. Chłopaki mocno leżą. Techniczkiem Muay Thai. Żebyście zobaczyli, o kim mówię. No. Tutaj pas UFC. No, tu właśnie Murillo. Pogadałem z nim trochę. Jutro jesteśmy umówieni. No, ale wy to będziecie oglądać w innym miejscu. Jutro, znaczy w kolejnym odcinku, dowiecie się dokładnie gdzie. Fajnie, już się nie mogę doczekać, żeby wam tego powiedzieć. Cieszę się, że mogę to powiedzieć, bo jak ja bym to miał trzymać w tajemnicy, ojeju, ale by mnie skręcało. Wiadomo,
Są rzeczy, o których się nie mówi. Oczywiście, ja potrafię dotrzymać tajemnicy. Ale jeśli coś dotyczy mnie i dla mnie to jest coś tak niesamowitego, żeby wam o tym powiedzieć, no to się cieszę, że będę mógł zdradzić to w kolejnym odcinku. No, ja teraz jadę do Vitora. Zobaczymy. Samochód mu się zepsuł, jest lekka lipa. Bo mieliśmy jechać na fawelę i nie wiem, czy to wyjdzie. No, jestem już z Vitorem. What's the name where we're going? What's the name of this favela? We're going to Rocinha. Hacinia. Yes, Hacinia is the biggest favela in Biggest favela in America. Dobra, tam żyje około 100 000 ludzi na tej faweli, ale powiem wam tak, tak naprawdę nie wiedzą na pewno, ile tam żyje. Ta fawela oficjalnie powstała tak jakby w 93, została taką oficjalną dzielnicą Rio, ale wiecie, jak jest na faweli, to oni nie znają tego naprawdę, nie wiedzą tak naprawdę, jak że how is it with a favela with electricity and water? The people have for free there? Yeah, they have their own system. Okay, Yeah, okay, under the books. okay. Because they have like water, they have like water tank. And Yeah, a lot of water from the mountains. from the mountain, yes. And probably they stole from stations. Okay, you know? and the electric And the same. electric as well. For good area. They Just stole keep from put the the streets. yeah, just Yeah. take the cable. Okay, I have electric. That's good. It's free. Yeah, it's free. Yeah, because Bella tried to explain me, and she say like, you know, the guy from electric just came, just cut, but they put new one. Cut, Yeah, is put it- new one. yeah. And after a couple times they say, okay, it not make sense. Sometimes the favela is too big, so you cannot go all the way. Yes, you know, yes. it's a little, we call becos, Yeah. like straight streets going up. So it's hard to control everything. Yeah, of course. And this favela, the police can come inside, or there is not Yeah, allowed. nowadays almost all the favelas are pacified. Okay. So you have police around. Okay. They're not fighting anymore. They're not fighting anymore, but Okay. we all know they're still there. Yeah, of course. Dobra, my tam pojedziemy, pokażemy takie... Już mi od razu powiedział, gdzie możemy nagrywać, co możemy, czego nie możemy, także postaram się pokazać jak najwięcej, ale z rozsądkiem, pamiętajcie o tym. Nie jestem u siebie i lepiej uważać. Dobra, przyjechaliśmy już tutaj, zostawiliśmy samochód i ruszamy dalej z buda. Witor tu nie mieszka na tej, ale mówi, że jak co, to ma tu paru kolegów, z którymi gdzieś tam kiedyś trenował, także petardo, będzie dobrze. Tutaj na faweli się inne życie toczy, wszystko jest tutaj skumulowane. Jak przed chwilą mi powiedział właśnie Witor, ta fawela to jest miasto w mieście po prostu. Oni mają tutaj wszystko, czego potrzebują do życia. Większość z nich nawet większość czasu nie wychodzi stąd, tylko wszystko tu mają. Dobra, idziemy coraz wyżej. Na górze będziemy mieli całkiem niezły widok. Będzie ładnie widać całą fawelę. Widzicie, jak tu do góry tylko idą takie uliczki wszędzie małe. Idzie jedna główna ulica, a reszta to już takie mniejsze. Chyba tak, z kablami na faweli. Podobnie jak w Tajlandii. Wszędzie pajęczynki. O, i tu widać fajnie fawelę. Uwierzcie, że to jest tylko jedna mała część jej, ona jest ogromna. Wiecie, jak na faweli życie, że wiecie, tutaj przeważnie oczywiście mieszkają biedni ludzie, ale nie tylko też, żebyście wiedzieli. No, powiem wam, że robi to wszystko tutaj wrażenie. Bardzo mi to przypomina to, jak byłem na przykład na Comuna Trece w Kolumbii, no, ale tam wiecie, no tam to jest turystyczne miejsce, tam to było turystycznym miejscem już, tutaj jest zupełnie inaczej. Tutaj normalnie turysta nie może się zapuszczać, bo są inne fawele, do których po prostu chodzą. Ja tu jestem tylko dlatego, że jestem z miejscowym. Mega fajnie, że Witor mnie tu zabrał, bo ostatnio jak byłem w Rio, nie miałem okazji zobaczyć tej faweli, byłem tylko na dwóch innych, takich w sumie normalnych, a jednak tutaj być to coś innego. Naprawdę. Gdzieś jak prąd powodłączany. Tutaj z góry Faweli mamy taki widok. Jest Copacabana? Oh, what's this? Yeah, here is Ipanema. Ah, Ipanema. Oh, okay. Ah, yeah, before we was there, yeah. Okay.
No, zdjęcie zrobione tutaj na górze. Ale się uparzyłem od tłumika. Nie możemy wracać. Niestety pogoda nie dopisała trochę. Teraz trzeba uważać, bo ślisko. Jemy obiadek w faweli, jesteśmy dalej. Patrzcie jak wygląda. To po prostu kurczak z frytkami, do wszystkiego dają oczywiście ryż, fasolę czerwoną. What's this? Farafa? Farafa? What is exactly? Dobra, dogadaliśmy się. Zrozumiałem po portugalsku co to znaczy. To jest po prostu maniok. Tak, u nas tak się to nazywa. Kurczaczek, fryty, ryż. Frytyki, ryż to zawsze się daje. Po prostu totalny zestaw. Się korek teraz zrobił. Wszyscy wracają. Pojedliśmy i zbieramy się też już stąd dalej. No, wyprawa na fawelę jest nieudana. A wy posłuchajcie, do czego tutaj doszło we wrześniu 2017 roku. Jak krwawe zamieszki tu były. Jak kartele narkotykowe walczyły o swój teren z wojskiem, z armią tutaj. Niesamowite, przed chwilą jak to przeczytałem, to miazga. 17 września 2017 roku 60 przestępców związanych z Antonio Francisco Bonfimem Lopezem, znanym jako NEM, najechało Rocinę, aby odzyskać kontrolę nad handlem nielegalnymi substancjami. Celem akcji było odzyskanie kontroli nad punktami sprzedaży pod dowództwem Rogerio Avelino, zwanym Rogerio 157, ówczesnego szefa kartelu w Rosina. Dwudziestego 22 września 2017 roku siły zbrojne otoczyły społeczność po kilku dniach strzelanin, mobilizując 950 żołnierzy, pojazdy opancerzone i helikoptery. Siły zbrojne wspierały operacje prowadzone przez policję cywilną i wojskową. Dwudziestego 7 września 2017 roku burmistrz Marcelo Crivella ogłosił rozpoczęcie prac remontowych. Działania obejmowały remont boisk, wymianę lamp ulicznych, naprawę domów oraz ponowne otwarcie instytucji społecznych. Następnego dnia minister obrony Raul Jungmann ogłosił wycofanie sił zbrojnych. Wojska opuściły fawelę następnego dnia. W trakcie oblężenia skonfiskowano broń i aresztowano 24 podejrzanych, jednak żaden nie był liderem gangu. Ostatnimi czasy naprawdę jak podróżuję, bardzo lubię doświadczać lokalnego życia. No i się to udaje, naprawdę się to udaje. Poznaję całkowicie inne niż, wiecie, niż normalny turysta może zobaczyć. Co różni Tajlandię i takie kraje, to że w Tajlandii wszyscy stoją ładnie przed metrem, poczekają aż wszyscy wyjdą i dopiero wsiadają. A tu się każdy tak pcha, że się nawet nie da dostać do środka. I wyjście z metra idealnie prawie pod moim hotelem. A jakbym wyszedł innym wyjściem, to bym wyszedł pod moim hotelem. Także nie wiedziałem, gdzie mam wyjść. Niestety. Też widzę, że trochę się tutaj poprawia. Teraz zobaczymy, idę do hotelu, albo nie. Najpierw pójdę na kawę w sumie. Ale się rozlało. Masakra, a właśnie wracałem do domu. Niestety się nie udało dojść do hotelu. Nie mam jak przejść, normalnie taka rzeka płynie. O, cały but. Chyba nie wyliczyła za dobrze. Chyba nie ma wyjścia, trzeba ściągać buty. Iść bez butów. Mam bialutkie, ładne buty, szkoda mi. Zresztą nie wysną do jutra. Nie idzie przejść. Wszystko zalane.
Ja muszę tam iść, że tam cała moja ulica zalana. Wszystko tam płynie. Rio pod wodą. Ale jaja. Trzeba tak iść. Takiej akcji to się nie spodziewałem, serio. I wiecie co? Nie wiem. Z 2 godziny może pada? A to wszystko zalane. Ja nie wiem, jak to musi wyglądać, jak jest sezon tych monsunów, tego deszczu cały czas. No, ja już w windzie. Buty suche to najważniejsze. Nogi niepocięte to też najważniejsze. Trzeba iść teraz przygotować materiały na jutro. Notatki. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie. Zostaw suba. Już niedługo 500 000, a jutro bardzo ważny dzień. 3 dni konkretnych nagrań. Jutro, znaczy nie jutro, w kolejnym odcinku dowiecie się, o co chodzi. Pozdro. Soltera, gata fiera, pantera, cuando se revela, si le gusta no se despega, lo que dice papi coopera. Soltera, gata fiera, pantera, cuando se revela, si le gusta no se despega, lo que dice papi coopera. Tiro piedra donde cristal, ese flow te lo juro es magical, digo wow, demasiado de criminal, si me deja yo la